Często się czuję bezsilna, ale często też czuję się wściekła. Teraz też są takie trudne momenty, no ale w końcu po coś jesteśmy jako fundacja, nie? 95 rok, nikt w Polsce nie wiedział nic o handlu ludźmi. Nagle kobiety zaczęły wyjeżdżać, myśląc, że będą kelnerkami i były zmuszane do prostytucji. No i trzeba było jakoś, po pierwsze, uwierzyć w to i doprowadzić do tego, żeby ludzie w Polsce wzięli to pod uwagę, a po drugie coś z tym zrobić. I tak niestety trwa do dzisiaj. Wtedy handel ludźmi to było przede wszystkim zmuszanie kobiet do prostytucji. Przewożenie kobiet z kraju do kraju, umieszczanie ich w burdelach, wystawianie na ulicę, czy też, tak jak to w Holandii, umieszczanie w oknach i wykorzystywanie. Pierwsza ofiara zadzwoniła do nas w październiku 1995 roku. I oczywiście tego, czego nas uczono, czyli te procedury, które działały w Holandii, to w Polsce w ogóle nie istniały, więc trzeba było jakby kreatywnie doprowadzić do tego, żeby ta ofiara mogła ze swoich praw skorzystać. Do dzisiaj pamiętam, jak ona miała na imię. Pojawiła się w naszym biurze, zadzwoniła i ja nie wiem, czego my się spodziewałyśmy. Naprawdę. A to była taka zwykła dziewczyna po prostu. Taka zwykła dziewczyna, taka dziewczyna z sąsiedztwa. Niektórzy wyjeżdżają, aby przeżyć przygody. Często to są takie młode osoby, które chcą zaryzykować. Funkcjonują w jakichś zawirowaniach życiowych, które funkcjonują w zmianie, która nie do końca się udała. Chwilowo nie potrafią racjonalnie myśleć. Chwilowo szukają możliwości jakiejś zmiany, która byłaby zmianą pozytywną. Wiadomo, że osoby na przykład słabiej wykształcone są bardziej narażone, osoby nieznające języków jak najbardziej, ale też osoby, które pochodzą czy też wychowują się w rodzinach przemocowych. Po to, żeby jakoś to podzielić, jakoś ułatwić, używamy dwóch pojęć. Pojęcia wędkarza i rybaka. Wędkarz to jest rekruter, który wybiera określoną osobę i w stosunku do niej buduje swoją legendę, przynętę i tak dalej. Pracuje na marzeniach i potrzebach tej osoby. Jeżeli to jest osoba, która mówi o tym, że kocha morze, ale nie może nad nie wyjeżdżać, bo nie ma pieniędzy, to będzie historia o tym, że będzie pracować nad morzem. Jeżeli chodzi o rybaka, to jest osoba, która daje ogłoszenie, na które mnóstwo osób się zgłosi i spośród tych osób wybierze te osoby, którymi będzie jej najłatwiej zarządzać. Pamiętam taką dziewczynkę, która wyjechała z Polski ze swoim chłopakiem. Poznała tutaj chłopaka, cudzoziemca zresztą. Było wielkie uczucie, piękne, cudowne, kwitnące. Razem wyjechali do Niemiec i chłopak ją wstawił do domu publicznego, po prostu. Ona nie miała jeszcze wtedy 18 lat, nie wiem czy 17 miała. I powiedział, że wróci. Nie wrócił, ale ona czekała. Pracowała, sprzedawała seks. Cały czas na niego czekała. Nigdy nie powiedziała o nim inaczej jak mój chłopak. Oprawcy, oni stosują coś takiego jak nieregularność wzmocnień. Raz jest miło, raz jest niemiło. Raz przynoszę ci dobre jedzenie, pozwalam ci się napić i rozmawiam z tobą sympatycznie, a następnego dnia nie dostajesz jeść, zasuwasz od rana do wieczora i jeszcze dostajesz po głowie. I za każdym razem, jak o coś spytam, to on ma gotową odpowiedź. Za każdym razem, jak wykazuję jakąś inicjatywę, żeby się uwolnić, on mi mówi, nie, to jest niemożliwe przecież, no gdzie ty chcesz uciec? Ja mam wszędzie znajomych, policja siedzi u mnie w kieszeni. Pamięta też, kiedy to był wybawiciel, chłopak, w ogóle gwiazdka z nieba.
I część z niej chce, żeby to, że stał się oprawcą, okazało się nieprawdą, żeby wrócić do tamtych dawnych układów, kiedy spotkała tego wybawiciela. Musisz jej zabrać to przekonanie, że ktoś był naprawdę dobry, że ktoś się naprawdę w niej zakochał, że świat jest sprawiedliwy, że naprawdę mogła zarabiać dużo więcej niż inni. Żeby urealnić takiej osobie świat, musisz te marzenia zniszczyć do końca i zbudować nowy świat. To nie jest przyjemne doświadczenie, nie było. To jest doświadczenie traumatyczne, ale duszenie pewnych rzeczy w sobie jest jeszcze gorsze. Chodzi o to, żeby zobaczyć to w tych kategoriach, że ofiara jest niewinnym pokrzywdzonym, a sprawca jest złym człowiekiem. I tutaj dobrze przeprowadzony przewód sądowy i skazanie sprawcy może być takie oczyszczające dla ofiary. Jest taka historia takiej sprawy, którą nam odrzucono, stwierdzono, że to nie jest handel ludźmi i człowiek, który był bardzo podły, odchodził wolny. I na stopniach sądu na Solidarności dałyśmy sobie z moją koleżanką słowo honoru, że wrócimy. I naprawdę wykonałyśmy ogromną pracę, a jednocześnie byłyśmy cierpliwe i czekały. I w tej chwili ten człowiek jest sądzony za handel ludźmi i najprawdopodobniej zostanie skazany. Trzeba po prostu nie ustawać w wysiłkach. Myślę, że to jest trochę śmieszne, że takie rzeczy się dzieją dzięki kobietom z organizacji pozarządowych. Przecież handel ludźmi jest zbrodnią. Myśmy powinny tylko rehabilitować ofiary. I myślę, że to jest trochę zabawne, że tak nie jest. Że musimy tyle zrobić. Ale jak tego nie zrobimy, to pewne rzeczy nie będą zrobione. Przez te wszystkie lata handel ludźmi się zmienił i my już nie mówimy o handlu kobietami jako jedynej gałęzi handlu ludźmi. W tej chwili Polska jest krajem dramatycznie potrzebującym rąk do pracy. Do Polski przyjeżdżają grupy pracowników z coraz bardziej egzotycznych krajów, a wielu pracodawcom wydaje się, że migranta mogą absolutnie bezkarnie oszukać, wykorzystać i jeszcze zarobić. Są agencje pracy, agencje pośrednictwa pracujące na zlecenie jakichś pracodawców i z reguły to oszustwo odbywa się właśnie w tym momencie, na poziomie rekrutacji w kraju pochodzenia. Przedstawia się umowę, z której wynika, że będziesz dużo zarabiać, że będzie super, że będziesz mieć liczne benefity socjalne, a na miejscu okazuje się, że nie ma 8 godzin, tylko na przykład 12, że masz zabrany paszport, że żeby ten paszport odzyskać, musisz zapłacić pieniądze, a praca wcale nie jest lekka. W ostatnim półroczu odnotowaliśmy największą ilość ofiar w takim czasie w naszej historii. Mamy w stosunku do planu wykonania naszego zadania publicznego dla MSWiA 197% wykonania zamiast 100%. Co bym powiedziała ofiarom handlu ludźmi, które jeszcze się z nami nie skontaktowały? Są duże szanse na zmianę sytuacji Twojej. Nie musi być tak, jak jest i Ty nie musisz się na to wszystko zgadzać. A przede wszystkim nie jesteś w tym sama ani sam. To, że kogoś spotkała taka sytuacja, to jest żaden wstyd. I to nie jest coś, za co powinniśmy się obarczać winą, za co ofiary powinny się obarczać winą. Na pewno, jeżeli się poprosi o pomoc, jeżeli się zwróci do profesjonalnej organizacji, będzie łatwiej to znosić. I moje przesłanie jest takie, żeby po prostu szukać pomocy. Chociażby, żeby z kimś pogadać. Żeby się podzielić tym doświadczeniem.